Ilekroć mówię, że zacznę jakoś regularnie nagrywać te cholerne vlogi, to i tak wychodzi na to, że tego nie robię. Wniosek: nie nadaje się po prostu do vlogów. Witam wszystkich bardzo serdecznie, Keriot mówi i witam was w ostatnim filmie w tym roku i zarazem vlogu. Bo jak powiedziałem, no nie nadaje się chyba do vlogów i po prostu nagrywam je raz na ruski rok, żeby sobie pogadać albo coś podsumować. I właśnie od tego ma być ten vlog. Takie podsumowanie i lekka pogadanka tego, co się działo w tym roku, co będzie się działo w następnym i ogólnie różne przemyślenia i dyskusje. Ogólnie ten rok był dość ciężki i zarazem ciekawy. Ci, którzy mnie obserwują zarazem na YouTubie i zarazem na TikToku, wiedzą, że działo się na początku roku dużo. I przede wszystkim wydarzyło się coś smutnego w moim życiu, żałoba, no i do tego doszły pewne problemy jak depresja, paranoja i inne pierdolety. Ale na szczęście z pomocą psychologa i psychiatry, no i przede wszystkim przyjaciół i rodziny, jakoś to poszło. Nadal z pewnymi rzeczami walczę i pewnie będę walczył, ale jebać, jakoś to pójdzie. No i cóż, wydarzyło się po drodze wiele innych rzeczy, i przede wszystkim taka droga do wyzdrowienia i lepszego samopoczucia. Przede wszystkim chociażby to, że trochę zacząłem podróżować i byłem na przykład w Płocku na koncercie uczniów ze szkoły śpiewu, do której uczęszczam. Byłem na koncercie Iron Maiden, więc spełniłem jakieś swoje małe marzenie. Byłem na koncercie Wings of Steel, które recenzowałem 2 razy i planuję 3, bo wydali kolejny album. No i ogólnie jeszcze byłem tam w Gdańsku. Kurwa, w kilku miejscach w sumie byłem, ale pomogło mi to w znacznym stopniu i dzięki temu przynajmniej sobie trochę popodróżowałem. Więc ogólnie to był dziwny rok. Trochę smutku, trochę szczęścia, ale przede wszystkim duża zmiana w pewnej kwestii, o której zaraz sobie opowiemy. Ale to za chwilę. Ogólnie też chciałem powiedzieć tak o kwestiach technicznych, czy też tego, co się dzieje na rynku naszym, growym. Chodzi o podwyżki cen, chociażby dysków i ramów. To, co się odpierdala na rynku, to jest niezły szajs i chociażby dla przykładu, żeby podkreślić, jak bardzo to jest dziwna sytuacja, to rok temu, jak składałem sobie nowego kompa i zamówiłem ramy, to wtedy, mam do dzisiaj rachunek, kosztowały około 600. Dzisiaj natomiast kosztują trochę więcej. Jak znalazłem dokładny model, to z 600 poszło na 2200 zł, więc całe szczęście, że złożyłem wtedy kompa, bo teraz mogłoby być ciężko. Z dyskami jest podobnie i z tego co wiem też poszły trochę ceny w górę, a teraz dodatkowo Nvidia obwieściła, że zamierza ograniczyć produkcję kart graficznych serii 5000 i to o 40%, jeśli się nie mylę, więc też mogą ceny się zmienić, więc dziwnie się dzieje na rynku, bo wszystko idzie w sztuczną inteligencję. No i co? Mamy przerąbane. Ogólnie też jeśli chodzi tutaj o kwestie techniczne, growe i tak dalej, no to ci, którzy gdzieś tam mnie obserwują, to też wiedzą, że w kwestii streamów się zmieniło, że zacząłem streamować nie tylko na Twitchu, ale i na TikToku, więc jak ktoś jest chętny, to zapraszam. No i jeśli ktoś jest ciekawy, co ja tam streamuję, no to gierki. Po prostu jak sobie gram w duże tytuły typu Wiedźmin czy Assassin, ale i małe tytuły jak Yao Link Mythical Journey, Repo, co ja tam streamowałem ostatnimi czasy z mniejszych tytułów? Deliver at All Costs i coś tam jeszcze. Zmienił się też format sposobu montowania moich filmów, a to ze względu na to, że byłem już troszeczkę znudzony tym, jak je montowałem, bo w końcu to już 2 albo 3 lata, więc stwierdziłem, że chcę to zmienić, tylko nie miałem konkretnego pomysłu, aż w końcu trochę poeksperymentowałem i udało się znaleźć trochę inny sposób na montowanie tego. Mam nadzieję, że wam się to podoba. Możecie dać oczywiście znać. No i w kwestii, jak też wcześniej mówiłem o koncertach, na których byłem, jak Maideni, Wings of Steel, na Hunterze, Nocny Kochanek, no to też w mojej kwestii się duża rzecz wydarzyła z tego względu, że sam założyłem zespół. Ci, którzy ponownie obserwują, wiedzą, że we wrześniu udało mi się z 2 znajomymi założyć oficjalnie zespół, który nazwaliśmy Chaos Infernum, piekło chaosu. I
założyliśmy konto na YouTubie i mamy już tam 5 utworów, które są surowe nagrane z telefonu czy aparatu, więc jakość jest chujowa, ale mamy wielkie nadzieje na to, że to wszystko się rozwinie i będzie z tego coś większego. Zwłaszcza, że w trakcie dołączyły dwie inne osoby, basista i drugi gitarzysta, i staramy się co tydzień spotykać i grać. Wiadomo, że wszystko nadal się rozwija i nadal się uczymy, a przynajmniej trójka, ja, basista oraz drugi gitarzysta, ze względu na to, że pierwszy gitarzysta, Tymek, oraz drugi założyciel zespołu oraz perkusista mają już wieloletnie doświadczenie, zwłaszcza, że Grzechu, czyli perkusista, uczy grać na perkusji, także oni przynajmniej coś tam umieją. Ja jestem ciekaw, jak to wszystko wyjdzie, z tego względu, że to jest droga do spełnienia mojego marzenia i mam nadzieję, że to wyjdzie, bo strasznie zapieprzamy, jeśli chodzi o rozwój i jeśli chodzi o nasze cele, i chociażby może to świadczyć, czy potwierdzić to, że od 22 września gramy, spotykamy się w miarę regularnie co tydzień i mamy już 6 gotowych utworów. Dodatkowo mamy już plan na teledysk, mamy plan na zdjęcia, wstępnie gadaliśmy nawet ze studiami nagraniowymi, także to strasznie leci. Niektórzy mogą powiedzieć, że to za szybko, niektórzy powiedzą, że to spoko. Zobaczymy, jak to pójdzie, tak? Więc 2026 rok, mam nadzieję, że to będzie rok dla naszego zespołu i się dużo rozwinie i dużo będzie działo. Zobaczymy. I czas na małe pogadanki o 3 sekcjach, tak jak zawsze to było. Takie małe pogadanki o konkretnych tematach i chociażby w kwestiach... Kurwa. I zaczniemy sobie od gier. Jeśli chodzi o gry, to nie da się ominąć tego, że Clair Obscur kompletnie rozwaliło ten rynek. Zdobyło wiele nagród, osiągnęło jakiś status, myślę, takiej legendy czy gry, która będzie zapamiętana na bardzo długo i będzie, myślę, ogrywana. Zwłaszcza, że to jest pierwsza gra tego studia, no i bardzo się postarali przy tym i pokazali, że chociażby takim studiom jak Ubisoft, że mniejszym nakładem finansowym, mniejszą ekipą można stworzyć naprawdę potężny tytuł. I jak się okazało, no pokazali środkowy palec z dużym produkcją, także brawo dla nich. Z innych takich też gier większych, przyjmijmy, to The Outer Worlds 2, które jak dla mnie to jest dokładnie to samo co jedynka, więc za bardzo nie umiem się w to wkręcić, bo czuję, że po prostu kontynuuję pierwszą część i nie widziałem tam większych zmian, więc troszkę jestem zawiedziony. Mógłbym też opowiedzieć o innych dużych tytułach, ale szczerze taki Assassin's Creed Shadows mnie jakoś szczególnie nie zaciekawił, nawet nie ograłem, po prostu dla mnie Assassin się w pewnym momencie skończył. No, ale mamy chociażby takiego Dooma The Dark Ages, którego ostatnio zrecenzowałem i który kompletnie mi nie podszedł, który wydaje mi się, znaczy według mnie jest troszeczkę nudny i ograniczyli pewne kwestie, które są dla mnie swego rodzaju herezją. Jest to spoko gra, ale to już nie jest ten sam Doom, który odczuwałem. Zresztą dlatego właśnie siedzę ostatnimi czasy coraz bardziej w grach indie, bo można znaleźć tam naprawdę ciekawe i pomysłowe produkcje. Chociażby gra Yao Link Mythical Journey, która mnie niesamowicie zaciekawiła ze względu na chociażby łapanie stworków, które jak oglądający wiedzą, że uwielbiam. I ogólnie ciekawy świat. No fabuła to aż tak mnie nie wciągnęła, ale ogólnie walki, rozwój i grafika. Bardzo mi się podobała i mnie to naprawdę wciągnęło. Gier ogólnie w tym roku nie wiem ile przeszedłem, no Steam ma tam jakieś podsumowanie, ale jakoś się na tym nie skupiłem. A jeszcze więcej gier na mnie czeka, zwłaszcza, że były teraz przeceny świąteczne, to trochę się znowu zwiększyło, zbliżają się święta, to już prezenty pewne wymienione zostały, więc będzie co grać i będzie co oceniać. Zwłaszcza, że jedną grę, którą ktoś mi kupił na święta jako prezent, właśnie jestem w trakcie ogrywania i póki co jestem, no, zadowolony. Także zobaczymy, co przyniesie następny rok, jeśli chodzi o gry. Zwłaszcza, że na celowniku jest GTA 6, które być może tym razem wyjdzie, ale
Nigdy nie wiadomo. Dalej jest anime i szczerze powiedziawszy, niestety od marca po mojej żałobie bardzo mocno stonowałem anime. Praktycznie nic nie obejrzałem przez ten czas, może jedno i od 3-4 miesięcy oglądam Dan Da Dan. I nie jestem w stanie tego skończyć, bo jakoś to anime kompletnie mnie nie wkręca, ale staram się jakoś zmusić do tego, ale nie potrafię. Może następny rok trochę bardziej wrócę do oglądania animców, bo zamiast tego zacząłem oglądać chociażby The Office, czy inne takie luźniejsze seriale jak Big Mouth, czy Rachciach na Netflixie, także no anime w tym roku słabo, więc no lipa. Nawet nie orientuję się, czy wyszło coś ciekawego. Jeśli chodzi o muzykę, to szczerze powiedziawszy też jest lekka lipa. Nie znalazłem za bardzo nowych i ciekawych albumów, więc pod tym względem było słabo w tym roku, bo nie mogłem znaleźć naprawdę czegoś, co by mnie zaciekawiło, jeśli chodzi o małe, nowe zespoły. A zamiast tego to dostaliśmy nowy album Nocnego Kochanka, a właściwie dwa, bo dostaliśmy urwany film i teraz wyszedł As w Nogawce bodajże, tak się nazywa. No i Wings of Steel wydało nowy album, który mi się naprawdę mega spodobał i którego recenzję postaram się zrobić na nowy rok, więc muzyka też troszkę cienko w tym roku. No i w sumie to chyba wszystko, bo tak naprawdę miało to być takie vlogowe coś na szybko, bo no ja we vlogi słabo, jakoś tak nie potrafię improwizować za bardzo i często albo się zacinam, albo powtarzam, więc wolę to nagrać w takim troszeczkę pośpiechu, trochę szybsze, żeby jednak nie tracić waszego czasu i przede wszystkim, aby się za bardzo nie rozgadać, bo boję się, że będę się co chwilę powtarzał i mówił to samo, co mówiłem. Także to był dziwny rok. Trochę smutku, trochę radości, ekscytacji, no i nowych wydarzeń i nowych ludzi, chociażby na streamach, tak? Więc to wszystko się rozwija i mam nadzieję, że będzie się rozwijać, zwłaszcza pod względem muzycznym, bo nie miejcie mi za złe, uwielbiam streamować, uwielbiam robić filmy, ale muzyka to jest coś dla mnie ważniejszego, zwłaszcza jak to się okazało, że to ma ręce i nogi i z pomocą zespołu to się rozwija i to dostało kształt. Moje teksty piosenek, bo ja jestem tekściarzem i wokalistą, dostały melodię, dostały muzykę i ludziom się to spodobało. Oczywiście to początek i to się wszystko rozwija, ale jak gdzieś tam rozsyłamy, no to komentarze są pozytywne. Oczywiście no nie wszystkim się to spodoba, ale jak na razie jest całkiem nieźle. Także dla Chaos Infernum zobaczymy jak to jest. Jak ktoś chce, to zapraszamy na naszego YouTube'a, gdzie możecie odsłuchać tych utworów. Tylko jak powiedziałem, to są surowe nagrania, więc jakość jest do dupy. Ale dałem też napisy w razie czego, żeby było nas słychać, bo też to montowałem. Także myślę, że to tyle. Ja wam dziękuję najmocniej za ten rok. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za oglądanie, dziękuję za jakąkolwiek aktywność. No i ja was serdecznie zapraszam na TikToka, na Twitcha, na kanał na Chaos Infernum i też zachęcam do zostawienia jakiegokolwiek znaku po sobie. I nie mam na myśli łapek, tylko na przykład komentarz. Co tam u was, jak u was minął rok, jak się czujecie, takie rzeczy, bo tam łapki to mnie chuj obchodzą tak naprawdę. Mi chodzi tylko o wasze dobre samopoczucie i wasze szczęście i zostawienie czegoś po sobie. Także jak chcecie coś napisać o tym roku albo co u was, to śmiało. Także to tyle. Dziękuję najmocniej za wysłuchanie. Dziękuję najmocniej za ten rok. Do zobaczenia, cześć czołem, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, bo to jest ostatni film w tym roku. I trzymajcie się. Trzeba skrócić tego wąsa.